Jesteśmy w Kaohsiungu. Ja nie wiem, jak można żyć całe życie, będąc spoconym na twarzy. Ja już po prostu nie mogę. Muszę zacząć chodzić z taką chusteczką. Nie da się tak żyć. Szukamy czegoś na śniadanko. Są takie drożdżówy. Chyba jakieś podróbki drożdżów. Kanapki. Co to jest? Jest bardzo dużo tutaj, tak samo jak w Pekinie, francuskich piekarni. A nazywa się La Bonne Vie. Co to za kanapka? Nie, ja wolę taką a la drożdżówkę. Przez to, że te piekarnie są otwarte nawet po 24. Dzisiaj planujemy iść do pagody Tygrysa i Smoka. Znajduje się ona nad wodą w mieście Kaohsiung. Tutaj teraz jest jakieś święto, o którym jeszcze nie wiem, co to za święto, ale się dowiem. Ale wiem, że jest tutaj jeszcze jedno święto, które jest tutaj chyba przez cały rok. O takie święto Bożego Narodzenia. Albo wezmę jedną dżendżu, jedną boba. Teraz uwaga, zamówiliśmy dwa rodzaje bubble tea. Czym one się różnią? To są te najprostsze, bez żadnych dziwnych, smakowych dodatków. Jedna to jest ta Jeonju Naicha, czyli z perłami, a druga to jest ta Boba Naicha, czyli taka też z tymi perłami, tylko większymi. I to są takie właśnie z tapioki kulki zrobione i to też. Bo zastanawialiśmy się, jaka jest różnica między Jeonju a Boba. No to właśnie taka, w rozmiarze kulek. Jedziemy tylko jedną stację, jak się okazało. Tu. Czyli tym. Kurde, jaki trudny przepis co do przewożenia rowerów. Vertical handrail and cyclists themselves and perpendicular to the train's operation direction. Chyba wyjaśniło się powoli, dlaczego Azjaci są tacy dobrzy z matmy. Co różni to metro na Tajwanie od metra w Pekinie? W Pekinie jest kontrola osobista w postaci sprawdzenia, czy masz płyn. Jak wyciągniesz butelkę wody, to ci mówią, to mówisz, to jest woda, a oni, aha, dobra. A tutaj niestety tego nie doświadczymy. Ale tak szczerze, to bardzo mnie to cieszy, bo to bardzo przyspiesza podróżowanie. Idziemy teraz ogarnąć, jak wyglądają tutaj miejskie rowery, bo ostatnio podczas pobytu w Tajnanie bardzo nam się to spodobało. Co prawda nie ma dużej ilości nagrań. Nie ma nagrań z jeżdżenia rowerami, dlatego że ja ledwo w ogóle jadę rowerem. Więc nie wyobrażam sobie, jak miałabym na przykład wyciągnąć rękę, pokazać, że skręcam. Dlatego ograniczamy się do bezpiecznych miejsc ze względu na mnie, czyli na przykład ścieżki rowerowej, a nie ruchliwej
azjatyckiej ulicy. No więc w ogóle nie ma opcji, że ja cokolwiek nagram podczas jazdy. Ewentualnie możecie poprosić Jana. Ale zanim ten odcinek się wyemituje, to zapewne już będziemy wyjeżdżać z Kaohsiungu. Popatrzcie, tak wyglądają tutaj miejskie rowery. Nazywają się chyba C-Bike. A, bo to jest City Bike. W każdym mieście jest trochę inne, ale wszędzie można na szczęście płacić tą kartą EasyCard. Tą, która jest do metra. To dzisiaj pokażę, jak wynająć rower, jakikolwiek z publicznych rowerów, w tym przypadku w mieście Kaohsiung. To tak, najpierw trzeba znaleźć stację. To nie jest trudne, bo te stacje są rozsiane po całym mieście i praktycznie przy każdej stacji metra na przykład są. I tutaj trzeba tak podejść. Trzeba mieć kartę EasyCard, ale można zapewne też płacić inaczej. I na początku trzeba założyć konto, bo trzeba się zarejestrować. Czyli może przybliż. Może pokażemy po angielsku, żeby było łatwiejsze. Aha, można też kartą kredytową płacić, jak widać. Dobra, ale my chcemy zarejestrować się. Trzeba teraz zaakceptować regulamin. Tym po lewej, to po prawej znaczy anuluj. No i teraz co? Aha, to tu każą ID numer podać, o nie. 你好，我现在在高雄市，我是外国人，我可不可以租你们的自行车吗？对，因为我用这个 EasyCard， 好像是这个一卡通，是吗？对，但是我注册的时候遇到了一个问题，是他们要问我的这个台湾 ID 的号码是什么。好，谢谢你。Nie udało się. Potrzebny jest numer karty pobytu, a my nie mamy karty pobytu. A numer... O jest... Za gorąco! Nie będzie widać mojej twarzy, ale to może i lepiej. No więc w banku, żeby wymienić 200 euro, to tak, zeszło się pół tego banku. Wszyscy pracownicy, którzy byli na dole, przyszli i zaczęli mi zadawać pytania, ale nie takie w oficjalny sposób, tylko tak bardzo miło, skąd ja jestem, co ja tu robię, jak się nauczyłam chińskiego, w ogóle czy mam paszport. Wstydzili się trochę zapytać, ale zapytali, czy mam paszport. To tak, oczywiście dałam paszport i tak patrzą, z 5 się patrzyło pracowników na ten paszport. No i patrzą i znaleźli amerykańską wizę. I tu zazwyczaj zaczynają się problemy. Aha, to ty jesteś z Ameryki. Ja mówię, no nie jestem, to jest polski paszport, a to jest tylko wiza. A na dodatek to była przeterminowana wiza stara. Aha, no dobra, no to tutaj, ja mówię, że tam niżej jest wiza tajwańska. Aha, a gdzie masz kartę pobytu? No nie mam karty pobytu. Im powiedziałam, że ja nie muszę mieć karty pobytu, bo jestem tu tylko na studiach. Aha, no to gdzie studiujesz? Zapytali mnie o adres. Powiedziałam, że ja tu jestem tylko w hotelu, a adres, no to nie wiem, to ja generalnie to mieszkam w Tajpej, a jeszcze wcale nie byłam w tym miejscu, w którym mam mieszkać. Nie znam tego adresu, więc mówię, że mieszkam tam na tym uniwersytecie, ale nie znam adresu tego uniwersytetu. Chyba znaleźli ten adres sami i wpisali. No i później poszli robić zdjęcie, to znaczy skan paszportu. Zrobili skan wszystkich wiz, łącznie niestety z chińską, więc już jestem podejrzana. No ale w końcu wymienili tą kasę, tylko jak przepisywała ta pani te cyfry, ile to wyjdzie tajwańskich pieniędzy z tych 200 euro,
to 3 dziewczyny patrzyły na to i wszystkie po jednej cyfrze mówiły i ona przepisywała i później 4 razy jeszcze sprawdzały, czy to dobrze. A pan ochroniarz w pewnym momencie wziął sobie karteczkę, wyciągnął taką, na której numerki wychodzą z tej maszyny do numerków. Pisze, coś tam pisze, w rogu sobie poszedł do rogu banku i wziął długopisik i pisał. I w końcu napisał tam, że jakiś certificate, jakiś coś tam, aha, chyba resident permit certificate napisał. I tak mi pokazuje, że ja to przeczytała. No to przeczytałam to na głos, a on tak, you have? Ja powiedziałam, że nie, że I have visa. Oni, aha, okej. I poszedł do konta banku i wyrzucił ten papierek. No i nic. I później na odchodne się uśmiechał bardzo miło. Więc udało się. A teraz właśnie jesteśmy nad tym jeziorkiem, nad którym są te pagody tygrysa i smoka. Dotarliśmy, jesteśmy pod tymi pagodami. A to jeziorko nazywa się jeziorkiem lotosowym. Jeziorkiem lotosu, bo tutaj jest pełno lotosu. Teraz mam poważny dylemat. Nie wiem, czy wejść do smoka, czy do tygrysa. Wow, co tu będzie? Czekajcie. Ale tu będzie śmiesznie. No tu jest takie coś powyrzeźbiane wszędzie. Sam gardle jego. Trzeba dać monetę. Nie idziemy. Patrzcie, jak tutaj mają super pomysły dla niepełnosprawnych. Na przykład skuter dwukołowy, żeby był łatwiejszy do jeżdżenia, ma z tyłu takie dobudowane 2 kółka. A tu pan ma taki zwykły wózek. Oj, złapał rybkę. Patrzcie. A tu jest to, na co czekałam. Śmieciarka grająca dla Elizy. I właśnie ludzie z zachodu często myślą, że to jest ten taki samochód, który przewozi lody, sprzedaje lody, a to jest śmieciarka. Nie wiem, czy to słychać. Strasznie dużo psów tu się nagle pojawiło. Może to jest jakaś psia świątynia? Leżą tutaj bez żadnych smyczy, bez niczego. Wszystkie prawie że identyczne. Nie wiem, co to jest za rasa. Drugą na razie mam miskę. Po co? Gdzie ja naleję tej miski? To jajko wyciągniemy. Jemy właśnie malatang i mamy problem, bo nie chcą nam dać małej miski, jeżeli nie kupimy w niej ryżu. Mamy takie rzeczy podstawowe i zupa tu nam się gotuje. Tam z tyłu jest ta pani, która nam to sprzedała. To jest skorupie? Myślałam, że to jest... Nie nad tym. To jest tutaj? O! Więc co o tym możemy powiedzieć po pochłonięciu prawie wszystkiego? Że było ostre, bo to w ogóle może powiem, o co chodzi. To się nazywa malatang. Ma to znaczy taki zdrętwiały, a la to znaczy ostry. Tang to jest zupa. I chodzi o to, że ta zupa się tak nazywa, dlatego że daje takie uczucie zdrętwienia w buzi, a jednocześnie ostrości. Faktycznie tak jest.
Dla mnie była trochę za ostra i za bardzo paprykowa. Może tam też wyczuć cynamon i anyż, kardamon. Te składniki do dosypania wybiera się samemu. My akurat mieliśmy takie rzeczy z tofu, tutaj taką kapustę. W zupie trafiły nam się takie wątroby, ale nikt ich nie zjadł. Jest bardzo gorąco i my No wcale właśnie jeszcze chciałam powiedzieć, że od tej zupy jest gorąco. Na przykład Jan jest cały mokry, a ja w końcu pierwszy raz dzisiaj nie mam potu na czole. Jest mi bardzo dobrze. Naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Tak się składa, że tutaj bardzo blisko jest nocny targ. Największy targ w Kaohsiungu. No i właśnie idziemy obczaić co tam jest, ale już tyle widzieliśmy tych targów, że tam prawdopodobnie będzie to co wszędzie. Tu są te słynne instagramowe picia. Patrzcie, można sobie kupić takiego jednorożca i zrobić sobie zdjęcie.